Siemka, ja jestem Adachu. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo dużo do omawiania, więc przejdę do rzeczy, dobrze? Na początku przeczytam wam komentarz autora. Nasza mała tradycja i nie wiem, czy to jest ostatni raz, kiedy to robię. Ze względu na to, a w zasadzie raczej to nie jest ostatni raz, kiedy to robię. Zakładam z góry, że autor jeszcze coś napisze w komentarzach, ale nawet gdyby nie, to mógłbym powiedzieć, że jest to ostatni raz, bo miał być to ostatni odcinek. No, w sumie nie wiem, czy to będzie ostatni odcinek, bo jak tak patrzę, to tych stron jest nieco więcej niż 124, bodajże 120, mamy otwarte wszystkie, 127 plus strona, która kończy, jest takim podsumowaniem od autora, które też chciałbym przeczytać, więc biorąc pod uwagę, że jesteśmy na stronie 98, nie wiem, czy uda się to dzisiaj skończyć, ale dla fanów tej mangi myślę, że to będzie miłe zaskoczenie, że będziemy mieli 2 odcinki, a nie 1. Póki co, komentarz od autora. Rzeczywiście, następny film może być trochę długi, ale myślę, że będzie już ostatni. Bardzo mnie cieszy możliwość ponownego przeżycia tej historii dzięki Twoim filmom, Adacho. Wiem, że było w niej sporo błędów i być może powinienem był dodać albo usunąć kilka rzeczy, ale naprawdę zrobiłem to z serca. Pozostaje mi tylko z niecierpliwością czekać na kolejny film. Proszę się nie przejmować, ja jestem wielkim fanem tej historii. Kto z nas nie popełnia błędów? Jeśli były tutaj jakieś błędy, to na pewno nie były to błędy fundamentalne, które by podważyły sens całej historii, więc drobne potknięcia to jest coś naturalnego. Proszę się tym absolutnie nie przejmować. My przechodzimy do dalszej części historii. Jak pamiętacie, Kalion, no nie da się chuja zabić. Po prostu jest niezniszczalny. Jest jakimś robokopem. I Ginę i Bardock mierzą się z nim już prawdopodobnie w finałowej części tego ich starcia. Kalion oczywiście złożył ostatnio ofertę Ginę, żeby ta do niego dołączyła i została jego królową. Ta, rzecz jasna, odmówiła i wygląda na to, że Kalion ze względu właśnie na tę odmowę zaatakuje Ginę jako pierwszą. I kiedy atak zbliża się w stronę Sajanki, Bardock wskakuje przed niego i mamy tutaj drobny beam struggle. Ostatnio mówiliście, że wiecie co? Zrobię tutaj jeszcze jedną rzecz. Ostatnio mówiliście, że w bingo Yang-Jijiego powinno zostać uzupełnione, bo był smirk, tak? A ja nie zaznaczyłem smirku. Czyli było tak, 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 tak i był smirk, a to oznacza, że powinniśmy mieć bingo. Czy ono będzie zaznaczone? Czy będzie animacja? Nie ma animacji na ukos. A, widzicie? Nie ma animacji na ukos. To co mnie trolujecie? Nie ma animacji na ukos, ale mamy beam struggle. Bardock wyskakuje przed Ginę i próbuje ją ocalić, ścierając się kiblastem z Kalionem. Twoim ostatnim błędem było to, że próbowałeś ochronić tę kobietę, Bardock. A niech to. Odradza się, podczas gdy blokuje moje ataki, a rana Bardocka zaczyna coraz bardziej krwawić i mu doskwierać. Ginę, przytrzymam go jak długo będę mógł. Wykorzystaj tę okazję i ucieknij. Co ty robisz? Powiedziałem ci, żebyś biegła. Nie obchodzi mnie to, co mówisz. Nie opuszczę cię. Zakończymy to razem. Ginę dołącza do Bardocka i robi tutaj to, o czym mówiłem ostatnio. Husband, chociaż to nawet oni nie są jeszcze po ślubie, ale boyfriend, girlfriend, kamehameha. To nawet nie jest kamehameha. W międzyczasie na powierzchni widzę, że reszta Saiyan radzi sobie całkiem dobrze z tymi rozpruwaczami. Być może już znaleźli jakieś sposoby na powstrzymanie tych bestii, a może kwestia tego, że Kalion nie kieruje nimi osobiście, sprawia, że łatwiej jest je pokonać, bo są one po prostu bezmózgimi bestiami. Co tam się kurde bele dzieje na dole? Zastanawia się Fasza, patrząc w ten dół, z którego widać, że wylotują kolorowe wiązki energii. Ej, wy wszyscy, skupcie się! Może być tutaj więcej tych bestii, wykrzykuje Tora. A w zasadzie nawet nie może być, po prostu jest więcej tych bestii i próbują zniszczyć nasze statki. Niech to, czy to się kiedykolwiek skończy? Pyta Fasza. A my? Czy przechodzimy z powrotem pod powierzchnię? Tak! Beam struggle kończące całą historię. Powiedziałem, wynocha stąd! A ja powiedziałam, że nie ma opcji. Nie opuszczę cię. Naprawdę myślisz, że nie mogę pokonać go samodzielnie? Nie o to chodzi. Potrzebujesz pomocy i dobrze o tym wiesz. Jako twój kapitan rozkazuję ci, żebyś się wycofała. Wycofałabym się, gdyby to miało sens. O czym ty gadasz? Jesteś nieznośna. Ja jestem nieznośna? Czy słyszysz samego siebie? Czy wasza dwójka może się zamknąć? Kalion w międzyczasie słucha tych kłótni małżeńskich, nawet jeszcze niedoszłego małżeństwa. Naprawdę, jeśli chcecie się kłócić, możecie zrobić to w zaświatach. Kalion dokłada drugą rękę do tego promienia i wygląda na to, że to jest ten typowy Dragon Ballowy zabieg, który mieliśmy bardzo dobrze pokazany na
na turnieju mocy w anime, kiedy Goku i Jiren przepychali Genkidamę. Jiren na początku przepychał Genkidamę samym spojrzeniem, Goku odpalał Blue, potem Jiren dokładał rękę, Blue z Kaiokenem 10-krotnym, potem Jiren dokładał drugą rękę, potem Blue 20-krotny Kaioken i wiecie, takie licytowanie się, kto da więcej. Więc jeśli Kalion dokłada drugą rękę, to może Ginę dołoży stopy. Ginę, pokaż stopy. Nie powiedziałem tego. A niech to, nie wygląda to dobrze. Chyba nie wytrzymamy dłużej. Oj, rana Bardoka to już w ogóle trysnęła. Bardok upada i musi się złapać za bok. A niech to. Przepraszam, Ginę. Chyba doszedłem do swojego limitu. Wybacz mi, że nie byłem w stanie cię ochronić. Powiedziałam ci już wcześniej. Zachowywanie się w taki sposób, jakbyś był wszechmocny, nie jest dla mnie ważne. Nauczyłeś mnie, żeby nigdy się nie poddawać i wstawać, nieważne co się dzieje. Teraz twoja kolej. Nie jesteś sam, bo masz mnie. Zawsze miałeś. Ginę. Nieważne, czy sprawa wygląda na przegraną. Nigdy nie przestaniemy walczyć. To jest to, z czego są zrobieni prawdziwi sajańscy wojownicy. Teraz pokażmy Kalion, ale Kalion też jest prawdziwym sajańskim wojownikiem. Nie ma sensu, żebyście się starali. To tylko sprawia, że robię się silniejszy. A jak już się odrodzę do pełni, to moja moc będzie tylko rosnąć. Haha, mówi Kalion, którego faktycznie chyba tutaj nie ma czym pokonać, chociaż nagle coś mu tu pęka. Dobrze się bawiłem, ale to czas, żeby wysłać was do zaświatów. Jedną rzeczą, której żałuję, to to, że nie będziecie świadkami tego, jak zostanę nowym królem Saja i nagle mu... To jest bliczowe obrażenie. Przecież dosłownie co 3 odcinki w Bleachu komuś był przecinany tutaj bark. To jest bliczowe obrażenie. Ale nagle te bliczowe obrażenia pojawiają się w innych ciałach, w innych miejscach ciała Kaliona. Moje ciało, co się dzieje? Może przekroczył swój limit? Albo na przykład ten doktorek gdzieś podszedł i kliknął pilota i mówi: dobra Kalion, do budy, bo się już tutaj za bardzo rozochociłeś. Co się z nim dzieje? Jego zmodyfikowane ciało wygląda na to, że się rozpada. To nasza szansa, zakończmy to! Łatwo powiedzieć, ledwo mam jakąkolwiek energię. Patrzcie, jak Bardock się opiera tutaj o Ginę, jak ona mu pomaga. Nadal śmiecie wierzyć, że możecie mnie pokonać? Mówi Kalion, który wygląda na to, że jest trochę przyparty do muru, zaczyna coraz bardziej dyszeć. Ginę, na mój sygnał wypuszczasz całą moc, jaką masz. No dobra, spróbuję. Nie, co się dzieje z moim ciałem? Kalion jest coraz bardziej wybuchający, nie jest on nawet w stanie już dołożyć drugiej ręki do tego kiblasta. Bardock wydaje rozkaz, a Ginę zgodnie z instrukcją wypuszcza całą pozostałą energię. Bardock i Ginę w ostatnim desperackim przypływie energii próbują pokonać Kaliona, który wygląda na to, że nie wierzy w to, co się dzieje i jest on pokonany. Kto by się tego spodziewał? No oczywiście wiedzieliśmy, że Kalion musi przegrać, ale cieszy mnie to, w jaki sposób został pokonany. Chociaż chętnie zobaczyłbym wytłumaczenie, dlaczego to się w ogóle stało, dlaczego jego ciało zaczęło pękać. Czy zaczęło po prostu przekraczać swój limit dopuszczalny, czy jakaś tam norma napięcia, za dużo watów tam miał na przykład, czy innych voltów. Przegrzał się na przykład, przegrzały mu się styki. Zobaczcie, zbroje Giny i Bardocka są roztrzaskane. Powiem wam tak, jak to jest, że zawsze spodnie postaci w Dragon Ballu utrzymują się na dupie postaci, a w przypadku żeńskich postaci zawsze górna część garderoby musi się utrzymać. No nie? Jak to jest? Czy nie mogłoby być czasem tak, że spodnie też się rozpadną? To byłoby... Dobra, nie będę tutaj was zanudzał moimi fantazjami. Zobaczcie, dobra robota, Ginę. Przybijają sobie żółwika. Ale urocze. Co? On jeszcze żyje? Nie, chyba nie żyje. Chyba już nie jest w stanie walczyć. Czekaj, Bardock. Kalion nie może się ruszać. Nie ma już sił do walki. Z tumanów w kurzu wyłania się Kalion, który nie jest w stanie już walczyć. Jak to jest możliwe? Nie rozumiem, dlaczego przegrałem. Ilość obrażeń nie jest ważna. Moje ciało powinno być zawsze w stanie się zregenerować i urosnąć w siłę. Co poszło nie tak? Czy to może być... Ten atak z wcześniej był inny niż reszta. Może to on? Ten atak Ginę wściekniętej? Sprawił, że coś się w Kalionie popsuło? Wpłynęło to na moją regenerację i siłę? Kalion klęczy przed Ginę. Ginę, co robisz? Podchodzi ona do Kaliona. Kalion, wystarczy. Nie ma sensu, żeby kontynuować tę walkę. Wiem, jak się czujesz. Twoi przyjaciele opuścili cię i zostawili ci tutaj na pastwę losu. To musiało być straszne. Ale przez to jedyne uczucie, jakie znałeś, to chęć zemsty. Ale nie wszyscy Saiyanie zachowują się w taki sposób. Chodź z nami i pozwól nam sobie pomóc. Zaczniesz od samego początku. Brzmi kusząco. Może masz rację. Może jesteś inna niż reszta Saiyan.
Ginę się odwraca do Bardoka. Tak, jestem. Ale Kalion próbuje ją zaatakować w ostatnim momencie. Nie wiem, czym ty do cholery jesteś, ale nie mogę pozwolić ci, żebyś żyła. Przypomniał sobie ten moment, kiedy Ginę go zaatakowała, kiedy obudziła w sobie zwierza, ale Bardock ją ratuje, przedziurawiając Kaliona. Jakim cudem Bardock miał jeszcze energię? Zregenerował się przez te 30 sekund. Bardock upada. Bardock, w porządku? Nie wiedziałam, że Kalion będzie miał jeszcze siłę, żeby zrobić coś takiego. Nie przejmuj się, byłem przygotowany na najgorsze. Naprawdę mam nadzieję, że tym razem jest już martwy. Nie jestem w stanie podnieść nawet palca, ale Bardock znalazł w sobie siłę, żeby obronić miłość swojego życia. To jest właśnie ta moc miłości. To jest to, co sprawia, to jest ta adrenalina, która budzi się w człowieku, kiedy jest on zmuszony do tego, żeby na przykład uciekać przed psem na wiosce. Myśleliście, że powiem coś w stylu, że kiedy ojciec ma bronić dziecko, albo matka ma bronić swoje dziecko? Nie, no ja z dzieciństwa pamiętam, że największą adrenalinę miałem wtedy, jak gonił mnie pies na podwórku. To Usain Bolt? Amator. Byłam naiwna. Prawie przez to zginęliśmy. Przepraszam. Co ty gadasz? Dobrze się bawiłem walcząc z tobą, mówi Bardock. Nie mogę się doczekać tego, żeby zobaczyć, jak poradzisz sobie na następnej misji. A Ginę tutaj mówi, że jeśli zdecydujesz, żeby mnie wyrzucić z drużyny, to jest to, na co zasłużyłem, ale Bardock mówi, że nic bardziej mylnego. Następnej misji? Czy to oznacza... Tak, przeszłaś przez test, Ginę. Czyli co, Fasza zostanie wykopana z drużyny? Ale nie mów innym. Zrujnuje tę niespodziankę. Bardock, Ginę! Ej! Żyjecie! Fasza i Tora pomagają Ginę i Bardockowi wzlecieć na powierzchnię. Tora, co się stało z tymi rozpruwaczami? Mamy szczęście, że żyjemy. Nieważne jak dużo ich niszczyliśmy, kolejne dalej przechodziły. Ale w pewnym momencie, kiedy byliśmy otoczeni, nagle przestali atakować. I po prostu odeszli. Nie wiem dlaczego. Okej, czyli w momencie, w którym Kalion zmarł, ta kontrola została jakby anulowana, więc one poszły w swoją stronę. Swoją drogą, Ginę, znalazłam opaskę, którą miała spięte włosy, tak? Dziwne, że ona w ogóle przetrwała to, no ale okej. Znalazłam twoją małą opaskę. Chcesz ją z powrotem? Dzięki, Fasza, ale wydaje mi się, że od teraz będę miała rozpuszczone włosy. O, a to z jakiego powodu? Cóż, ha. Ginę teraz będzie miała rozpuszczone włosy, bo tak się bardziej podobają Bardockowi. Z powrotem na powierzchni jesteśmy, zobaczmy, jak się ta sytuacja skończy, czy będą mieli czym wrócić. No dobra, jak wygląda sytuacja z naszymi kapsułami? Możemy wrócić do domu? Cóż, szefie, mam dobre i złe wieści. Dobre wieści są takie, że mamy wszystkie kapsuły. Złe wieści są takie, że Shugesh jakimś cudem przeżył. Więc dalej musi być z nami w drużynie. Dobra, wystarczy gadania Atoma. Powiedz nam, jak mamy wylecieć z tego przeklętego kamienia. Chodzi o tę planetę. Dobrze ci widzieć żywą, Ginę. Nie chciałabym szukać sobie kolejnej rywalki. Też za tobą tęskniłam, Fasza. Ginę i Fasza wymieniają się uprzejmościami. Złe wieści są takie, że nasze statki są uszkodzone, a statek Ginę został kompletnie zniszczony. Statek Bardocka jest w najlepszej kondycji. Ale jeśli mój statek został zniszczony, jak mam wrócić na planetę Vegeta? Nie bądź taka dramatyczna. Odpowiedź jest prosta. Możesz współdzielić kapsułę ze mną. To nie jest najlepszy pomysł, Fasza. Twój statek może się popsuć w drodze powrotnej, jeśli będziesz wiozła więcej niż jednego pasażera. A jako, że mój statek jest w najlepszej kondycji, myślę, że to byłoby Bardock! O nie, no to już wiemy, w jakim miejscu został spłodzony Raditz. Co jest? Bardock leci z Ginę? Hej, Ginę, moja kapsuła też jest w perfekcyjnej kondycji. Dlaczego nie miałabyś polecieć ze mną? Zamknij się! Bardock mówi do Shugesh. Shugesh też zapraszał Ginę do siebie. Jakim cudem jesteś w stanie się jeszcze poruszać w twojej kondycji? Śmieją się Toma z Borgosem, widząc, że Bardock nagle ożył, kiedy Shugesh próbował odbić mu kobietę. Patrzcie, co się dzieje. Lecą, ale chyba nie ma tutaj jakiegoś tam poczęcia Raditza. Nie mają siły. W drodze powrotnej na planecie Vegeta enigmatyczna figura pojawiła się przy ciele Kaliona. Jest Dr. X. Moje przeprosiny, doktorze, ale wygląda na to, że eksperyment 030922 nie powiódł się. O, wręcz przeciwnie. Androidzie 19386. Ten eksperyment przyniósł więcej rezultatów niż na początku zakładałem. Na szczęście byłem w stanie zebrać wartościowe dane, żeby wznowić moje badania tyczące się kreacji moich superklonów. Moim jedynym błędem w tym wszystkim było to, że badałem niewłaściwą osobę. Mówi to wyświetlając hologram Ginę i mamy notkę od autora.
że zostawia te wydarzenia niedokończone, żeby stworzyć nową sagę w przyszłości. Gość będzie tworzył klony na podstawie badań DNA Ginę? What? O ja pierdzielę, dobra ty, no to w takim razie czekamy. Ciekawie to się zapowiada, czyli doktorek został tutaj wykorzystany. Jesteśmy na planecie Vegeta jakiś czas później. W sali tronowej cała szóstka klęczy przed królem. Jestem pod wrażeniem, Bardock. Ty i twoja drużyna zrobiliście dobrą robotę. Wasza misja na planecie Oreoplis była sukcesem. Potem na tej zamarzniętej planecie udało wam się dowiedzieć, co się stało z drużyną skautów. W tym samym czasie wyeliminowaliście zdradliwego Saiyanina, Kaliona. Jednakże jego źródło modyfikacji jest dalej nieznane. Czy macie coś jeszcze do zaraportowania? Bardock myśli o tej scenie, w której Ginę wykazała wielki poziom mocy, a w zasadzie nawet myśli sobie, że byłoby dobrze, gdyby nie mówił o tym, bo to prawdopodobnie król widziałby jako zagrożenie. Nie, panie, to wszystko. Bardzo dobrze. Przechodząc do następnego tematu, kontynuuje król. Domyślam się, że zdecydowałeś, kto będzie 5. członkiem twojego składu, twojej drużyny. Patrząc na raport, Bardock, i Ginę i Fasza zaprezentowały się bardzo dobrze. Jednakże Ginę wyróżniła się na tle Faszy podczas pierwszej misji. To ona ukończyła swoją misję na planecie Oreopolis. No i podczas walki z Kalionem ona była kluczowa do odniesienia finalnego zwycięstwa. Domyślam się, że wybierasz Ginę jako nowego członka. Z waszą zgodą, wasza wysokość. Ale chciałabym poprosić o możliwość wypowiedzenia kilku słów, zanim ta decyzja zostanie podjęta. Nasza misja uświadomiła mi, że nie pasuję do tej drużyny. Dlatego postanowiłem odejść. Myślę, że to było coś, czego się tutaj wszyscy spodziewaliśmy. Ginę teraz stanie się kurą domową, a może się okaże, że jest w ciąży i nie może być, wojowniczką. Miałem trochę czasu, żeby o tym pomyśleć. Myślę, że opuszczenie drużyny jest najlepszą decyzją. Z drugiej strony myślę, że Fasza będzie lepszą kandydatką do zajęcia tego miejsca w drużynie. Jest silna, odważna, jest pewna siebie. Myślę, że będzie dobrym dodatkiem do drużyny Bardocka. Zamilcz! Wykrzykuje król. To nie jest decyzja Ginę, żeby podejmować coś takiego. Myślisz, że to jakaś gierka? Zmarnowałaś swoją szansę, żeby być częścią mojej armii. Nie będę tolerować takich chorągiewek wśród moich szeregów. Powinienem poddać cię natychmiastowej egzekucji za marnowanie mojego czasu. Królu Vegeta. Nie skończyłem! Król Vegeta, jaki surowy! Królu Vegeta! Proszę zjeść Snickersa! Posłuchaj, Ginę. Nie jesteś skrojona do tego, żeby być częścią jakiejkolwiek drużyny. Nigdy nie będziesz wojownikiem. W tym momencie spędzisz resztę swojego życia pracując w systemie dystrybucji mięsa! A teraz zejdź mi z oczu. Jak sobie życzysz. Opuszczam salę. Mój królu. Fasza. Jesteś wyznaczona jako dodatek do drużyny. Rozumiesz? W sensie jako 5. członek tej drużyny. Tak, panie. Tak jak sobie życzysz. Ginę, ale Ginę, ona lubi mięso, nie? Ona lubi mięso. Później na balkonie. Jesteś, Ginę. Co ty sobie kurwa wyobrażasz? Myślisz, że jestem tak żałosna, że potrzebuję, żebyś mnie tutaj na siłę wciskała do drużyny? O czym ty mówisz? Odpowiadaj mi, cholera! Fasza myślę, że ma słuszne pretensje do Ginę, bo to wygląda tak, jakby się trochę nad nią zlitowała. Robisz sobie ze mnie żarty? Miałaś zostać wybrana, a odpuściłaś tę okazję. Nie, mylisz się. Wszystko to, co powiedziałam, to prawda. Myślę, że jesteś lepszą opcją do dołączenia do drużyny. Rzeczy, które działy się podczas naszej ostatniej misji, uświadomiły mi to wszystko. Ale bycie w drużynie zawsze było twoim marzeniem, dopytuje tutaj Fasza. Wiem, i nie żałuję, że starałam się dołączyć do tej drużyny, jednakże uświadomiłam sobie, że podbijanie planet to nie jest coś, co sprawia, że jestem szczęśliwa. Patrz! Faktycznie! Zapomniałem o tym kolczyku. Gratulacje, przyjaciółko. Zasłużyłaś sobie na nie. A po co mi to dajesz? Co? Serio zapomniałaś o naszym małym zakładzie? To jest ten mały zakład, o którym Fasza sobie przypomniała dopiero teraz, kiedy miały wymienić się tymi kolczykami. Która z nich będzie silniejsza? No i Ginę tutaj przyznaje Faszy zwycięstwo, że to ona. Może na misji faktycznie Ginę poradziła sobie dobrze, ale Fasza jest lepszą osobą skrojoną do tej roboty. Lepiej o nie dbaj. To był prezent od cebularza. Są dla mnie bardzo ważne. Opowiedział mi o historii, jak je zdobył. Dawno temu został wysłany na dziwną misję z dziwnym przeciwnikiem, który dysponował niesłychanie silnymi technikami, znanymi jako magia.
Mimo tego, że Cebularz na początku przegrywał, no to udało mu się pokonać tego przeciwnika. Cebularz oszczędził życie swojego przeciwnika, co ten, w zasadzie co ta, zobaczyła jako szlachetny gest i w ramach wdzięczności i szacunku ofiarowała te kolczyki jako prezent. Nigdy nie powiedział mi dlaczego. Były swego rodzaju chroniącym amuletem. Uświadomiłam to sobie, kiedy powiedział mi: kiedy twoje życie będzie w zagrożeniu, te relikty będą cię chronić. Nie wierzę w takie bajki, ale zawsze uważałem, że to urocze. Niedługo później Cebularz dał mi te kolczyki, żeby chroniły mnie. I teraz przekazuję je tobie. Niech chronią ciebie, Fasza. Nie mogę ich zaakceptować. Co? Dlaczego? Niech to. Muszę się z czegoś wyspowiadać, mówi Fasza. Kiedy walczyliśmy na arenie, podczas naszej walki, mogło to wyglądać jak remis, ale czułam się tak pokonana. Nie mogłam się nawet ruszać. Z drugiej strony, ty dałaś radę wstać. Jeśli król Vegeta nie zainterweniowałby, na pewno wygrałabyś tę walkę. Nie obchodziło mnie to, czy zostanę częścią drużyny Bardoka. Nie mogłam zaakceptować przegranej z tobą. Dlatego nie mogę zaakceptować tych kolczyków. W ostatecznym rozrachunku to ty jesteś prawdziwą zwyciężczynią naszego zakładu. W takim razie przyjmij je jako prezent ode mnie. W ten sposób spełnię swoją obietnicę, żeby dołączyć do najlepszej drużyny. Czyli to będzie element Gine, który Fasza będzie nosić razem ze sobą, więc w pewnym sensie Gine zawsze będzie częścią drużyny Bardoka. W zasadzie aż Frieza nie zniszczy planety Vegeta. Powiem wam, że kurde, tak czytam tę historię i myślę sobie, że byłoby fajnie, gdybyśmy zobaczyli coś takiego w wersji anime, nie? Gdyby był jakiś spin-off tyczący się tego, oficjalny spin-off napisany przez oficjalnych twórców, wyprodukowany przez Toei. Kurde, oglądałoby się to. No dobra, lepiej już pójdę. Ale następnym razem będziemy kwita. Nie przegram już z tobą. Dobrze, będę czekała na nasz kolejny pojedynek. Nie zapomnij mi wtedy opowiedzieć o twoich przygodach, które będziesz miała na swoich misjach. Nie zapomnę. A ty uważaj na siebie, dobrze? Swoją drogą, Bardock na ciebie czeka. Powodzenia. Fasza myślę, że tutaj trochę odpuści. Ona nawet chyba nigdy nie była szczególnie zainteresowana Bardockiem, bo tamta scena, w której ona się do niego przytuliła, to było chyba po to, żeby zdenerwować Ginę. Interplanetarne centrum przesyłkowe? Co? Shipping? Shipping? Ale może, że shipping, że parujące? Że pary są tutaj? Nie wiem, o co chodzi. Jesteś Giny. Bardock. Inni powiedzieli, że tutaj cię znajdę. Unikasz mnie? Nie. Potrzebowałam trochę czasu sama, żeby pomyśleć. Dobrze, posłuchaj, to co się stało z tobą i królem Vegetą, wiesz, że bardzo ryzykowałaś, mówiąc do niego w taki sposób. Wiem, ale nie żałuję tego, co mówiłam. Przepraszam, jeśli sprawiłem ci jakieś problemy. Swoją drogą, co robisz w takim miejscu? Pyta Bardock. Chciałam pooglądać te dzieci. Te wszystkie dzieci są urodzone z niskim poziomem mocy. Niedługo będą wysłane na inne planety, gdzie prawdopodobnie nie przeżyją. Zastanawiałam się, co by się stało, gdybym ja skończyła jak jedno z takich dzieci. Prawdopodobnie popełnili błąd, że pozwolili mi żyć po tym, jak zostałam urodzona. Nie nadaje się na bycie wojownikiem, a nawet na bycie Saiyanką. Tak czy siak, czy to był błąd, czy nie, jestem wdzięczny, że rzeczy potoczyły się tak, jak się potoczyły. Dobrze poradziłaś sobie na naszej ostatniej misji. Przestań! To w ogóle nie jest prawda, mówi Ginę. Nie udało mi się wyeliminować mieszkańców planety Oreopolis. Nie mogłam zmusić cię do tego, żeby ich opuścić, kiedy potrzebowali mojej pomocy. Wszystko zrobiłam źle. Nawet po tym, jak Kalion był zagrożeniem, chciałam oszczędzić jego życie. Prawie przez to zostałam zabita, przez mój błąd. My zostaliśmy prawie zabici. Dzieci zaczynają płakać. Oj, będzie tutaj dosłownie 14 nowych brolich, którzy będą świrować na imię Ginę. Będą mieli tę samą traumę, co Broly z Dragon Balla Z. Zaczynali płakać, bo Ginę krzyczy. To wszystko moja wina i wiesz co? Zrobiłabym to jeszcze raz. Za każdym razem, jak widzę, że czyjeś życie jest w niebezpieczeństwie, nie mam serca, żeby to zignorować. Nawet jeśli to sprawia, że jestem słaba. Nawet jeśli zostanie mi ta łatka przypięta na całe życie. Nie spodziewam się, że ktoś taki silny jak ty zrozumie, jak to jest. Bardock komentuje to milczeniem i po chwili się odzywa. Masz rację, nie rozumiem. Jesteśmy Saiyanami. Naszą naturą jest bycie silnym, ale podjęłaś decyzję, dużą decyzję i stoisz przy niej. Naprzeciwko króla. Jestem w stanie to uszanować. Trzeba mieć jaja, trzeba mieć cojones, żeby podjąć taką decyzję i stać przy niej do samego końca. To jest to, co liczy się najbardziej. Pozostawanie przy twoich ideałach. Tam leży twoja prawdziwa siła. Nigdy o tym nie zapominaj. I nigdy nie pozwól innym, żeby mówili ci coś przeciwnego. Nawet sobie samej nie pozwalaj. Rozumiesz? Bardock tutaj motywuje Ginę i rozumie ją. Bardock to jest dobry gość.
I dalej mi się przypomina dosłownie ta sytuacja z Sagi Granoli, kiedy on uratował przecież Cerealian dwójkę i Monaito na Meczanina. Myślę, że to właśnie wpływ Ginę. Dobra, lepiej stąd pójdźmy, zanim te dzieciaki zaczną znowu płakać. Twoją drogą, Bardock. Nadal czuję się źle, że sprawiłam ci tyle kłopotów. Więc pozwól mi to wynagrodzić i zaprosić cię na domowy obiad. Naprawdę nie ma takiej potrzeby, ale myślę, że to nie zaszkodzi, skoro to ty będziesz go przygotowywać. Po tym, co się wydarzyło, postanowiłam wyjaśnić wszystko najlepiej jak mogłam cebularzowi. Na szczęście nie pomyślał, że jestem słaba. Był ze mnie dumny, nawet po zakończeniu tej całej historii. Jako że on też przechodził przez podobne doświadczenia wcześniej, rozumiał jak się czuję. Jednakże, zanim byłam w stanie spędzić z nim więcej czasu, choroba zapewniła mu jego pierwszą porażkę. No i cebularz odszedł. F na czacie dla cebularza. Cebularz to była dobra postać. To był taki ukryty bohater z drugich rzędów. Zobaczcie, że w ogóle wszyscy na czarno są ubrani. W czarne zbroje są żałobne ubrani. Ciekawy szczegół. Pomimo tych wszystkich lat serwisu jako wspaniały wojownik, nie było dużo osób na jego pogrzebie. Nie chciałam rozczarować cebularza, więc dalej prowadziłam swoje życie, trzymając brodę wysoko. Rzeczy układały się dobrze. Miałam nowych przyjaciół i byłam często odwiedzana przez Bardocka. Mimo że nie byłam oficjalnym członkiem drużyny, traktowali mnie jak jedną z nich. Bardock i ja kontynuowaliśmy naszą dzienną rutynę, tak samo jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. Nawet kiedy cebularz odszedł, Bardock i ja nigdy nie czuliśmy się samotni. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, aż pewnej nocy... Okej, moi drodzy, jeszcze wiadomo, co w tej historii musi nastąpić, okej? Jeszcze wiadomo, co w tej historii musi nastąpić. Co się wydarzyło tej pewnej nocy? No i wtedy Sugar zaczął się robić fioletowy. Nie mógł przełknąć tego, co chciał przełknąć. A Fasza postanowiła uderzyć go w brzuch, żeby ocalić go od uduszenia się. Ha, ha, ha. Dobrze się bawicie ze sobą, prawda? Ginę. Jeśli chcesz, mogę przekonać króla, żeby pozwolił ci dołączyć do drużyny z powrotem. Nie martw się, Bardock. Znasz już powód, dla którego nie mogę dołączyć z powrotem do drużyny. Wiem, ale nadal masz potencjał, żeby być wielką sajańską wojowniczką. A nawet w przyszłości mogłabyś mieć nawet swoją drużynę. A, więc twoim planem przez ten cały czas było to, żeby się mnie pozbyć? Baba moment. Hashtag baba moment. Co? Nie powiedziałem tego. Powiedziałem tylko, że nie chcę, żebyś zmarnowała swój potencjał. Czy mówisz, że jestem słaba? I nie lubisz mnie przez to, tak? Tego też nie powiedziałam. Więc przestań owijać w bawełnę i bądź ze mną bardziej szczery. Och, chcesz, żebym był bardziej szczery? Bardock zapuścił ślimora. Ślimaka rzucił ją na ziemię. What the shit? Bardock jest bardzo bezpośredni. Bardock, zaimponowałeś mi. I wasn't familiar with your game. nie byłem zaznajomiony z twoją grą, Bardock. Bardock, powiem ci, zaimponiłeś. Aż się tutaj za gorąco zrobiły się za bardzo afrykańskie barwy, aż temperatura poszła do góry. No i tak na podłodze, bez żadnego materaca, Bardock i Ginę zgasili światło. Kilka lat później. Ojcze! Raditz się urodził! Raditz został poczęty w baraku. To jest Sunnyville. Jak się nazywała ta ten? Sunnyville, tak? Chłopaki z baraków? Dosłownie. Został poczęty w baraku na podłodze. Może powinien mieć na drugie imię Barak. Raditz, Barak, Obamna. Zostałem wybrany do drużyny księcia Vegety. O, no to bardzo dobre wieści. Tylko wiesz, postaraj się, żeby ten mały gnojek przepełniony arogancją nie poczuł się za bardzo na tej misji, co? Dobrze, a ty też lecisz na swoją misję? Pyta Raditz. Czekaj, Bardock, już odlatujesz? Myślałam, że zostaniesz trochę dłużej i spędzimy więcej czasu razem. Nie martw się, Ginę. Przez jakiś czas nie muszę odlatywać. Nadal muszę się spotkać z innymi i poczynić pewne przygotowania do naszej następnej misji. A, to dobrze. To znaczy, że będziesz na miejscu, kiedy nasz mały kakarocik się urodzi? Kakarot? Myślałem, że wybranie imienia to będzie moja działka. Aha, nie tym razem, mój drogi. Zdecydowałeś o imieniu naszego pierwszego dziecka, więc teraz to moja kolej. Ale jeśli chcesz wybrać naprawdę imię, możesz zawsze je dać naszemu trzeciemu dziecku. Wow! Hold up! Hold up! Jakiemu trzeciemu? Więc powiedz mi, ojcze, jaką rasę słabeuszy tym razem podbijemy? Raditz. Ej, powiedziałem coś złego? Wiesz, że nie pochwalam takiego wypowiadania się na temat innych ras kosmitów. Mówi Ginę do małego Raditza. Lord Frieza nadal nie zdecydował, którą planetę będziemy atakować. Będzie to albo planeta Sirial, albo planeta Kana.
Planeta Serial, no o tym właśnie mówiłem. Albo Planeta Kanassa. Kanassa też znamy oczywiście. Nie wiem nic o tej planecie Serial, ani ich ludźmi, ale słyszałem, że planeta Kanassa ma ludzi z dziwną energią i z bardzo nietypowymi umiejętnościami. Uważaj na siebie, Bardock. To jest ta planeta, gdzie Bardock dostał umiejętność przewidywania przyszłości, nie w specjalu telewizyjnym z Dragon Balla Z. Nie masz się czym martwić, Ginę. To będzie bułka z masłem. No dobrze, czas na mnie. Wrócę przed obiadem. Powiedz cześć, faszy, dobrze? Ej, ojcze, kiedy wrócisz, naucz mnie nowej techniki. Mamo, jest coś, o co chciałbym cię zapytać. Jeśli Kakarot będzie urodzony z niskim poziomem mocy, czy to znaczy, że będzie zakałał rodziny? Oczywiście nie, Raditz. Musisz to zrozumieć. Okoliczności przy porodzie nie definiują tego, kim jest taka osoba. To ty decydujesz, kim się stajesz. Potrzeba starań, dedykacji i determinacji. A kto wie, może Kakarot wyrośnie na silnego i wielkiego wojownika, takiego jak ty. Skąd możesz to wiedzieć? Po prostu wierzę w to, mówi Ginę. Czasem po prostu nie wiemy, czy jest nam pisane to, żeby osiągnąć nasze cele. Ale nieważne, co spotykamy na naszej drodze, nigdy nie możemy się poddawać. Nasze ścieżki mogą być niejasne, ale każde wyzwanie, z którym się mierzymy, to okazja, żeby stać się silniejszym. Parcie do przodu to tylko kwestia naszej wiary w siebie. Koniec? Czy to koniec? Mamy tutaj znaczek zapytania, no i kilka słów. Wiecie co? Zostawię to, jeśli będzie ktoś chciał to sobie przeczytać, to sobie przeczytam, albo ja na szybko przeczytam i jeśli będzie coś ważnego, to wam to powiem. Kurde, to jest ciekawe. Jan Kacperek. 4 osoby są tutaj. Oczywiście też jest kilka słów o Akirze Toriyamie, już świętej pamięci, ale mamy tutaj kilka osób, które są specjalnie wymienione tutaj i jest nawet niejaki Jan Kacperek. Przecież to jest normalnie polskie imię i nazwisko. Czy to jest Polak? To ciekawe. Bardzo podobała mi się ta manga. Powiedziałbym, że daję 9 na 10. Z ręką na sercu. Fakt, że jest to rysowane wszystko w kolorze, tak dobrze to wygląda. Jest to historia przemyślana, jest to historia, która mogłaby dosłownie w 100% się wydarzyć. Wiadomo, można mieć różne spojrzenia na Kaliona jako na przeciwnika Saiyanin, który został gdzieś tam zmodyfikowany. To nie jest wątek do końca poprowadzony, tak jak tutaj autor nam zasugerował, jeszcze chciałby na ten temat zrobić kolejną sagę, więc pewnie o Doktorze też byśmy się dowiedzieli kilku nowych rzeczy i to dałoby nam pełny obraz tej całej sytuacji, ale relacja Giny i Bardocka została przedstawiona naprawdę genialnie i mimo tego, że Bardock trochę nie rozumie Ginę, to ona z biegiem czasu zaczęła go trochę zmiękczać i fakt, że tutaj też jest wspomniana planeta Serial, na której wiemy, co się wydarzyło, wspominałem o tym nie jeden raz. Widać tutaj po prostu zrozumienie świata przez autora. On po prostu rozumie świat Dragon Balla i pisze historie, które mogłyby się wydarzyć. To jest w tym wszystkim bardzo satysfakcjonujące. No i też morał, no nie? Wierzyć w siebie. Nie zawsze nasze marzenia muszą się spełnić, ale to nie jest tak, że my zawsze wiemy, co jest dla nas najlepsze. Więc super. Naprawdę świetna manga. Bardzo dziękuję za to autorowi, że mogłem ją przeczytać. Oczywiście jest jeszcze historia Faszy, na którą też sobie za jakiś czas zerkniemy, także czekajcie na to. A póki co, dziękuję wam za oglądanie, autorowi za kawał dobrej roboty. Możecie zostawić lajka, suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana!